Poprzedni odcinek o wymianie oświetlenia bardzo przypadł Wam do gustu, z miejsca stając się hitem. Do niedawna był to również najczęściej oglądany film na kanale. Podczas wymiany oświetlenia pominąłem jednak trochę umyślnie, a trochę przez nieuwagę, dwa kluczowe punkty, które mimo że niewielkie, znacznie kontrastują z resztą oświetlenia. Mamy więc niedokończone sprawy w tym temacie. Także intro i zaczynamy. Oglądajcie uważnie do końca, bo przygotowałem dla Was pierwszy jubileuszowy konkurs. Zaczynamy jednak nietypowo, bo od bagażnika. Lampka wciśnięta jest w plastikową kieszeń boczku. Podważamy ją z prawej strony. Czarna osłonka lampki montowana jest na zatrzask w przedniej i tylnej części urządzenia. Do jej zdemontowania podważamy ząbek od frontu i ściągamy obudowę wzdłuż lampki. Żarówka w środku mocowana jest na wcisk, a jej oznaczenie to C5W o długości 36 mm. Jeżeli po zamocowaniu nie będzie działać, zamontujcie ją odwrotnie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na obudowę, która wskakuje z charakterystycznym kliknięciem. Jeśli zostanie ona źle zamontowana, wypadnie podczas wsuwania lampki, a wydobycie jej z ciasnego boczku nie należy do najłatwiejszych zajęć. Podświetlenie przycisków szyb znajduje się w sterowniku drzwi, który demontujemy wykręcając śrubę w kieszonce uchwytu oraz podważając plastikowy element na jego krawędzi. Dostępu do śruby broni gumowa nakładka, którą najlepiej podważyć plastikową łopatką. Delikatne podważanie plastiku pozwoli na demontaż bez uszkodzenia plastikowych ząbków. Następnym krokiem jest wypięcie wtyczki, którego dokonujemy wciskając plastikowy ząbek. Sterownik szyb zamontowany jest na 3 śrubach. Między sterownikiem a obudową gromadzi się dużo brudu. Warto więc skorzystać z okazji i oczyścić urządzenie. Do rozebrania sterownika odkręcamy 2 śruby oraz podważamy 4 zatrzaski na bocznych stronach obudowy. Mocowania są dosyć solidne, więc można użyć większej siły, oczywiście w granicach rozsądku. Po zdjęciu pokrywy uzyskujemy dostęp do elektroniki. Uważamy jednak, aby nie uszkodzić ani nie zabrudzić części stykowych, takich jak styczniki na gumowej wkładce oraz okrągłe pady na płytce drukowanej. Do wymiany oświetlenia będziemy potrzebowali narzędzi w postaci lutownicy z cienkim grotem, cyny oraz pasty lutowniczej,
pensety do elektroniki, a także stojaka do lutowania, który nie jest co prawda niezbędny, ale ułatwia pracę. Jeżeli nie masz doświadczenia w precyzyjnym lutowaniu, powiesz wymontowany element specjaliście. Nieprawidłowa praca lutownicą może spowodować uszkodzenie elektroniki, a doświadczony elektronik za przelutowanie kilku diod weźmie raptem kilkadziesiąt złotych. Diody znajdujące się na płytce mają oznaczenie 1206 i są sprzedawane w taśmach po kilkadziesiąt sztuk. Są bardzo małe, więc do ich wymiany potrzeba zarówno umiejętności, jak i dużej cierpliwości. Anoda, czyli plus diody, oznaczona została kolorem zielonym. Dla ułatwienia na odwrocie znajdziecie również kierunek przepływu prądu. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli przylutujecie diodę odwrotnie, nie będzie świecić. Stare diody smarujemy pastą lutowniczą, która ułatwi rozpuszczenie cyny. Następnie, przytrzymując diodę, podgrzewam na przemian jej pady, podważając jednocześnie obudowę. Nie jest to może najlepszy sposób na wylutowanie diody, jednak nie robię tego zbyt często. W opisie filmu znajdziecie natomiast wideo, jak można zrobić to znacznie szybciej, więc polecam się z nim zapoznać. Nową diodę wstawiam w miejsce wylutowanej, pamiętając o tym, aby zielona strona została umieszczona tak jak poprzednio. Podczas lutowania nowej diody warto zablokować ją pensetą, starając się tylko złapać jedną ze stron tak, aby dioda się nie przesuwała. Następnie lutujemy drugą stronę i ewentualnie poprawiamy pierwszą. Kolejną diodę wymieniam w ten sam sposób. Ewentualne braki cyny należy uzupełnić, pamiętając o odpowiedniej temperaturze grota. Uważajcie jednak na tak zwane zimne luty. Idealna spojna powinna być gładka i błyszcząca. Resztki cyny i pasty lutowniczej zmywam alkoholem izopropylowym. Lutowanie może nie najładniejsze, ale działa. Jeżeli chcecie podjąć się osobiście wymiany, warto poćwiczyć lutowanie elementów SMD. Tak przygotowaną płytkę składam, uważając, aby płytka stykowa dobrze dolegała do elektroniki sterownika. Zatrzaskujemy i skręcamy obudowę, a następnie montujemy ją z powrotem w boczku drzwi. Demontaż drugiego sterownika wykonujemy analogicznie, demontując kolejną gumową zaślepkę, śrubę, podważając plastikowy podłokietnik i wypinając wtyczkę. Przycisk montowany jest w obudowie na dwóch ząbkach, które rozpychają plastikowe mocowanie. Plastik jest na tyle cieniutki, że bardzo łatwo o jego uszkodzenie. Należy więc zachować szczególną ostrożność. Wciskamy ząbki przełącznika płaskim, wąskim śrubokrętem i wyjmujemy go, trzymając za część, w którą wchodzi wtyczka. Obudowa przycisku mocowana jest na 4 plastikowych ząbkach, które spasowane są bardzo ciasno, więc demontaż wymaga nieco siły. Na szczęście plastik jest dosyć wytrzymały, więc ciężko go uszkodzić. Podważamy jeden z ząbków i blokujemy płaskim narzędziem. Następnie zabieramy się za kolejny ząbek. Z drugiej strony będzie już o wiele łatwiej, więc rozpołowienie obudowy to tylko kwestia czasu. Budowa przycisku jest taka sama jak po prawej stronie, płytka i część stykowa. Do przelutowania mamy jedną diodę 1206. Przed zatrzaśnięciem obudowy warto jednak sprawdzić jej działanie, ponieważ ponowne otwieranie przycisku wymaga czasu. Jeżeli wszystko jest ok, zatrzaskujemy obudowę, wsuwamy w mocowanie, mocujemy wtyczkę oraz skręcamy podłokietnik.
Pozostało jeszcze sterowanie radiem na kierownicy. Z poduszką powietrzną nie ma żartów, więc przed demontażem odłączamy akumulator na co najmniej 20 minut. Poducha skręcona jest dwoma śrubami Torx T30 w dolnej części kierownicy. Po wykręceniu śruba blokuje się, więc nie ma obawy, że wypadnie. Ostatnim punktem mocowania poduszki jest zatrzask w dolnej części kierownicy, który odskakuje po pociągnięciu poduszki do siebie. Złącza poduszki nie musimy na szczęście demontować, wystarczy ją tylko odsunąć. Pilot mocowany jest śrubą oraz dwoma ząbkami, które rozpychają się w obudowie kierownicy. Podczas demontażu staramy się podważyć obudowę w tylnej części kierownicy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, bo ząbki są dosyć delikatne. Wtyczka zabezpieczona jest opaską zaciskową, którą trzeba przeciąć. Mimo ostrożności nie udało mi się zdemontować pilota w całości. No cóż. Obudowa pilota mocowana jest na 3 śrubki i 2 zatrzaski, które demontujemy podważając jej boczną część. Po otwarciu widzimy znajome rozwiązanie, gumka stykowa i płytka elektroniczna. Tym razem wykorzystano jednak diody SMD 5050, w których plus oznaczony został wycięciem w kształcie trójkąta. Większy rozmiar ułatwia lutowanie, a nadmiar cyny odsysam, dzięki czemu łatwiej będzie odlutować diodę. Nową natomiast lutuję, pamiętając o ustawieniu trójkąta względem wylutowanej części. Minutes later. Polutowaną płytkę wkładam w obudowę, którą następnie zatrzaskuję i skręcam. Następnie wsuwam wtyczkę i spinam przewód. Wklikuję pilot i skręcam poduszkę. Efekt przeszedł moje oczekiwania. Wymiana kilku LEDów całkowicie odmieniła wnętrze samochodu. Przyciski świecą jasno i sprawiają niesamowite wrażenie. Dajcie znać w komentarzach, czy podejmiecie się samodzielnej wymiany oświetlenia oraz która żarówka bądź dioda sprawiła Wam największą trudność. Na koniec konkurs, którego zasady znajdziecie w opisie pod filmem. Ja natomiast jadę się przejechać, koniecznie po zbroku. Cześć!